10 najpotężniejszych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych MLRS na świecie. Miejsce 10. TOS-1. To radziecki i rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym elementem jest samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu T-72 lub T-90. Standardowy system TOS-1 składa się z 24-prowadnicowej wyrzutni niekierowanych rakiet kalibru 220 mm. Jest to stosunkowo rzadki system artyleryjski, choć od strony technicznej jest to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet. W rosyjskiej nomenklaturze TOS-1 nazywany jest ciężkim miotaczem ognia. Wynika to z faktu, że wyrzutnia została zaprojektowana z myślą o miotaniu pocisków z głowicami termobarycznymi. Choć jest to morderczo skuteczna broń, niewielki zasięg ognia utrudnia jej efektywne użycie i zmusza do pojawienia się w pobliżu linii walk. System doczekał się kilku wariantów, z których najnowszy TOS-3 Drakon czerpie z doświadczeń wojny w Ukrainie. TOS-1 ma zasięg od 6 do 10 km, a TOS-2 od 16 do 25 km. TOS-3 najprawdopodobniej będzie miał zasięg przekraczający 25 km. Z dostępnych zdjęć oraz nagrań wynika, że TOS-3 posiada 15 prowadnic, umieszczonych w 3 rzędach po 5. Miejsce 9. Jobaria. To 122 mm system wyrzutni rakiet, zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany przez firmę Jobaria Defense Systems ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. System został po raz pierwszy zaprezentowany publiczności na targach obronnych w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 4 wyrzutnie rakiet są zamontowane na 10-kołowej przyczepie. Każda wyrzutnia ma 3 bloki z 20 rakietami. Cały system przenosi łącznie 240 rakiet 122 mm. Jobaria może atakować dowolne cele z odległości od 16 do 40 km. Przyczepa z systemem rakietowym jest holowana przez ciężarówkę Oshkosh 6x6. Jobaria jest używana do bliskiego wsparcia ogniowego, a także do atakowania i niszczenia wrogich celów. System może zastąpić 6 wyrzutni, takich jak rosyjski BM-21 Grad. Główną zaletą jest to, że przy tego typu systemie uzbrojenia można zastąpić 30 osób potrzebnych do obsługi, załogą składającą się tylko z 3 osób. Miejsce 8. BM-30 Smiercz. To 12-prowadnicowy system artylerii rakietowej. Opracowano go w Związku Radzieckim w latach 70. XX wieku jako odpowiednik amerykańskiego systemu M270 MLRS. System składa się z samobieżnej wyrzutni rakiet osadzonej na podwoziu samochodu ciężarowego MAZ i wozu transportowo-załadowczego. Zarówno wyrzutnia, jak i wóz załadowczy transportują po 12 rakiet kalibru 300 mm. BM-30 Smiercz pozwala na zastosowanie kilku rodzajów pocisków, różniących się zasięgiem i przeznaczeniem. Podstawowa wersja 9M55 to pocisk z głowicą burzącą. Istnieją także pociski z głowicami kasetowymi, wersje termobaryczne, odłamkowe, zawierające samonaprowadzające się pociski przeciwpancerne, a także pociski służące do zdalnego stawiania pól minowych. Pociski mają zasięg wynoszący zależnie od wersji 70-90 km. Mogą być wystrzeliwane pojedynczo albo salwami. W tym drugim przypadku wystrzelenie wszystkich 12 rakiet zajmuje 38 sekund. Jedna salwa pokrywa około 60 hektarów. Dodatkowo Rosjanie zmodernizowali ten system i oznaczyli jako Tornado S. Nowa Smiercz ma zwiększony do 120 km zasięg ognia, a dzięki zastosowaniu nowych pocisków z systemem naprowadzania możliwe jest także ostrzeliwanie celów odległych nawet o 200 km. Miejsce 7. 9A-52-4 Tornado. To rosyjska samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa kalibru 300 mm.
Opracowana jako lżejsza i bardziej uniwersalna wersja systemu BM-30 Smiercz. Zaprezentowano ją po raz pierwszy w 2007 roku, a do służby w rosyjskiej armii weszła w 2014 roku. System jest wyposażony w pojedynczy kontener startowy z 6 wyrzutniami rakiet kalibru 300 mm. Zasięg ognia wynosi około 90 km. Wykorzystywane mogą być wszystkie pociski używane przez BM-30 Smiercz, w tym odłamkowe, odłamkowo-burzące, termobaryczne oraz kasetowe. Dostępne są także wyrzutnie z rakietami mniejszego kalibru 220 mm w układzie 8 prowadnic. Według niektórych źródeł system może być wyposażony również w klasyczne wyrzutnie rakiet 122 mm. W 15 zasobnikach startowych. Czas wystrzelenia pełnej salwy wynosi 10 sekund, dając załodze możliwość wycofania się i przeładowania. Wyrzutnia jest osadzona na podwoziu KAMAZ 8x8. Docelowo ma zastąpić obecnie wykorzystywane systemy BM-21 Grad, BM-27 Uragan oraz BM-30 Smiercz. Miejsce 6. Uragan 1M. 9K512 Uragan 1M to rosyjska wielokalibrowa wyrzutnia rakiet z możliwością wymiany kontenerów startowych. Następca BM-27 Uragan. Jest to zasadniczo nowy system, który wszedł do służby w rosyjskich wojskach lądowych w 2017 roku. Ma całkowicie zmienioną wyrzutnię. Jednolity moduł został w nowym modelu podzielony na 2 kontenery. Dzięki temu zamiast ładować do wyrzutni każdą z rakiet pojedynczo, jednorazowo przeładowywany jest jeden z kontenerów, co skraca czas odtworzenia możliwości prowadzenia ognia. Dodatkowo system ma możliwość wystrzeliwania zarówno kierowanych pocisków 220 mm, 2 moduły po 15 pocisków, jak i cięższych kierowanych pocisków kalibru 300 mm, 2 moduły po 6 pocisków. Rakiety 220 mm mają zasięg 70 km, natomiast rakiety 300 mm mają zasięg do 200 km. System artylerii rakietowej jest umieszczony na podwoziu 8x8 Astrolog. Wieloprowadnicowy system rakietowy Uragan 1M jest przeznaczony do atakowania celów naziemnych, takich jak pojazdy opancerzone, czołgi, jednostki artyleryjskie, systemy przeciwlotnicze oraz śmigłowce i samoloty na lotniskach, a także stanowiska dowodzenia, centra łączności i obiekty przemysłu wojskowego. Miejsce 5. Astros 2. To brazylijski wieloprowadnicowy system rakietowy, produkowany od 1983 roku. Korzysta z różnych typów niekierowanych oraz naprowadzanych przez GPS pocisków rakietowych kalibru od 127 do 450 mm. Może przenosić 32 pociski 127 mm, 4 pociski 300 mm lub 2 pociski 450 mm. Donośność wynosi od 40 do nawet 300 km. Wyrzutnie zamontowano na podwoziu pojazdu terenowego Tektran, opracowanego na podstawie samochodu ciężarowego Mercedes-Benz 2028A. Wszystkie wozy mają układ jezdny 6x6, opancerzone kabiny, wyrzutnie granatów dymnych oraz wielokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm do zwalczania celów powietrznych. Z broni tej korzystają armie takich państw jak Irak, Arabia Saudyjska, Indonezja, Bahrajn, Katar, Malezja oraz Brazylia. System ten jest sprawdzony w boju, ponieważ był używany w akcji przez armię iracką, w wojnach w Zatoce Perskiej i co ciekawe również przez Arabię Saudyjską. Miejsce 4. Polonez. To białoruska samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa typu Ziemia-Ziemia dalekiego zasięgu
kalibru 301 mm, odpowiednik rosyjskiego systemu rakietowego BM-30 Smiercz i planowanego polskiego systemu Homar. System powstał prawdopodobnie we współpracy z Chinami w oparciu o system A-200. System uzbrojony jest w 8 pocisków rakietowych. Zasięg podstawowej wersji systemu wynosi od 50 do 200 km z precyzją 30-50 metrów. Obecnie trwają prace modernizacyjne, mające na celu zwiększenie zasięgu do 300 km. Wyrzutnie posadowione są na podwoziu transportera Astrolog w układzie 8x8. W skład zestawu wchodzą również pojazdy transportowo-załadowcze, przewożące 2 pakiety po 4 kontenery oraz pojazd dowodzenia, osadzone na ciężarówce MAZ w układzie 6x6. System jest na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Białorusi od 2016 roku. Docelowo ma on zastąpić posowieckie wyrzutnie 220 mm Uragan i 300 mm Smiercz. Miejsce trzecie. K-239 Chunmo. To południowo-koreański system artylerii rakietowej, obejmujący wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet zamontowaną na podwoziu kołowym, produkowany przez koncern Hanwha. Opracowany w drugiej dekadzie XXI wieku, wszedł do służby w armii południowo-koreańskiej w 2015 roku. Wykorzystuje pociski kilku typów i kalibrów, wystrzeliwane z uniwersalnej wyrzutni. Najmniejsze pociski to niekierowane rakiety kalibru 131 mm. Dysponują zasięgiem do 36 km. Może przenosić ich 2 pakiety po 20 sztuk. Podstawowymi pociskami są kierowane Chunmo kalibru 239 mm o zasięgu do 80 km, będące odpowiednikiem amerykańskich GMLRS kalibru 227 mm. Może przenosić ich 2 pakiety po 6 sztuk. Większym oferowanym pociskiem jest rakieta kalibru 400 mm, określany jako Chunmo 2, których można przenosić 2 pakiety po 2 pociski. Ich zasięg to 200 km. Największym z używanych pocisków jest kierowany pocisk kalibru 600 mm o zasięgu deklarowanym 290 km i masie głowicy około 500 kg. W pakiecie mieści się tylko jeden taki pocisk. Są one odpowiednikiem amerykańskich Atacams. Zmodyfikowany wariant tej wyrzutni został przyjęty na uzbrojenie Wojska Polskiego pod oznaczeniem Homar K, który wykorzystuje polskie podwozie Jelcz 8x8. Miejsce drugie. M142 HIMARS. High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS, to system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet, zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki Oshkosh 6x6, produkowana przez Lockheed Martin. Opracowana została pod koniec lat 90. XX wieku dla Armii Stanów Zjednoczonych. Jest w służbie od 2005 roku. M142 HIMARS przewozi wyrzutnię tożsamą z systemem M270 MLRS, jednak wyrzutnia ta jest o połowę mniejsza. Zestaw może używać standardowych niekierowanych pocisków typu MLRS o kalibrze 227 mm, ale także amunicję kierowaną GMLRS o zasięgu do ponad 70 km, a pojedynczy moduł mieści ich 6 sztuk. Dodatkowo wyrzutnia obsługiwać może rodzinę pocisków kierowanych Atacams, które dysponują zasięgiem do 300 km. M142 jest w stanie używać także pocisków rakietowych z subamunicją kasetową. Głównym powodem rozpoczęcia prac nad M142 HIMARS była chęć stworzenia tańszego oraz lżejszego odpowiednika systemu M270 MLRS, który dałoby się transportować na pokładach samolotów transportowych Lockheed C-130 Hercules. Choć jest to nowy system, został już sprawdzony z powodzeniem w boju, m.in. w wojnie na Ukrainie. Miejsce pierwsze. M270 MLRS.
To opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet produkcji amerykańskiej. Pierwszy egzemplarz dostarczono US Army w 1983 roku. Podstawowa wersja wyrzutni mieści 12 pocisków 227 mm, po 6 w dwóch modułach lub 2 pociski Atacams 610 mm, jeden pocisk na moduł. Zasięg prowadzonego ognia zależy od rodzaju używanego pocisku. Dla niekierowanych rakiet wynosi 32 km, dla rakiet kierowanych GMLRS 60 km, a dla rakiet Atacams nawet 300 km. Podwozie pojazdu oparte jest o podwozie transportera M987 Fighting Vehicle System. M270 MLRS jest jednym z najpopularniejszych systemów artylerii rakietowej na całym świecie. Do dnia dzisiejszego jest na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych, która posiada około 850 sztuk. Oprócz armii amerykańskiej ten system użytkuje Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Izrael, Norwegia, Grecja, Turcja, Korea Południowa, Dania, Japonia oraz Ukraina.